Witam Was w kolejnym tutorialu. Ponownie będzie to tutorial taki już letni. Będziemy pracować z włóczką Orisa. To jest włóczka 100% merceryzowana bawełna. Cóż to znaczy, że ona jest merceryzowana? Przyjrzyjmy się, jak wygląda ta włóczka. Teraz widać najlepiej. To jest taka gładka, można nawet powiedzieć delikatnie błyszcząca włóczka bawełniana. Bardzo gładka, bardzo pięknie i wygodnie sunie po szydełku. Włóczka Orisa to jest 100% bawełna, 50 gramów waży jeden motek, 125 metrów. Mamy w motku, jest to włóczka, która jest dostępna również w moim sklepie internetowym. Oczywiście namiary zostawiam Wam w opisie. Producent zaleca nam szydełko i druty pomiędzy 2,5 a 3,5. Ja będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 4 mm. Zapraszam. Jeżeli chodzi o projekt, plan, budowę naszego topu, to przód składa się z dwóch takich paneli. Ten kształt może Wam już coś przypominać. W ten sposób robi się na przykład bikini na szydełku. Ja w zeszłym roku również nagrywałam tutorial, jak taką górę od bikini zrobić. Tutaj jest ta różnica, że środkowy łańcuszek, za chwilę to będę oczywiście pokazywała dokładnie, jest dużo dłuższy i sięga do samego dołu topu. Czyli tak jak budujemy trójkąty bikini, tak tutaj budujemy taką wydłużoną formę, która będzie, w zależności od tego, ile zrobimy rzędów, będzie już nam stanowiła wysokość prawie całego topu, no bo oczywiście jeszcze będą ramionczka. Jeżeli chodzi o rozmiar, to planujemy sobie najpierw długość łańcuszka początkowego i w jaki sposób długość łańcuszka. Lepiej nie mierzyć samego łańcuszka, tylko zrobić przynajmniej sobie ze 2 albo 3 rzędy i wtedy dopiero go zmierzyć, bo łańcuszek będzie innej długości, a obrobiony łańcuszek 2 czy 3 rzędami już nabierze tego swojego ostatecznego kształtu i wymiaru. Planujemy w ten sposób, że dół topu do centralnego punktu biustu, tutaj. W ten sposób możemy najpierw zmierzyć siebie centymetrem, normalnie centymetrem krawieckim mierzymy sobie od centralnego punktu biustu do dołu, tak jaki długi ten topik chcemy mieć, bo może chcecie mieć taki za biodra, może chcecie mieć krótszy, crop top taki obcięty, więc mierzymy sobie centymetrem i wykonujemy próbkę z krótszego łańcuszka, na przykład tam z 20 oczek powiedzmy. I ja właśnie taką próbkę z Wami teraz zrobię. Pokażę w tej próbce, w jaki sposób, bo niezależnie od rozmiaru, niezależnie od długości łańcuszka, tu pracujemy wszyscy absolutnie tak samo. Więc nie będę robiła takiego długiego łańcuszka. U mnie jest to dokładnie łańcuszek z 50 oczek, tylko zrobimy krótszy, 20 oczek. Obrobimy pierwsze rzędy, zrobimy razem pierwsze 4 rzędy i powiem Wam jeszcze raz wtedy, jak tę próbkę mierzymy, w jaki sposób z próbki przeliczamy sobie ostateczny ten nasz łańcuszek, ostateczną długość łańcuszka. Jeżeli chodzi o szerokość topu, to decydują liczby rzędów. Jeśli chcecie większy, jeżeli potrzebujecie większy, robicie więcej rzędów, dzięki czemu to Wam się tutaj rozszerza. Jak widać już teraz, musimy zrobić dokładnie 2 takie panele naprzód. Ale to nie musi być tak, że szerokość tego fragmentu plus szerokość drugiego fragmentu to będzie dokładnie połowa Waszego obwodu. Oczywiście mierzymy obwód w najszerszym miejscu. Ponieważ ten panel tylny, on nam może tutaj zachodzić do przodu, więc to nie jest tak tragicznie. Najlepiej, jeżeli robicie topik dla siebie, po zrobieniu tej części, jak już mniej więcej wydaje Wam się, że jest ok liczba rzędów, to po prostu przykładamy do siebie, patrzymy w lustrze, ponieważ to jak góra nam się będzie tutaj układała, to my już będziemy widzieć, czy będzie bardzo głęboki ten dekolt, czy tutaj bardzo się zbiega nam aż pod pachę, czy za dużo odsłania, czy jest za szeroko, czy za wąsko, czy jeszcze parę rzędów, czy nie. Myślę, że z przymierzaniem to jest najlepsza droga. Rozpoczynamy od zrobienia pętelki początkowej. Ja sobie włóczkę składam na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Wkładam szydełko do tej pętelki. Już układam teraz lewą dłoń prawidłowo.
pobieram, przeciągam i nie zaciągam tej pętelki zbyt mocno, ponieważ będę już w niej pracować. Pętelka będzie wypadała nam tutaj, dokładnie tutaj, i my nie chcemy, żeby nam tam jakiś supełek przeszkadzał, tylko to już liczymy jako pierwsze oczko. Zatem ja robię jeszcze 19. Przypominam, że robimy próbkę, że na pewno 19 oczek to dla każdego rozmiaru będzie za mało. Na pewno łańcuszek będzie potrzebny dłuższy, ale obmierzaniem go i przeliczaniem zajmiemy się później. Na początek zróbmy próbkę. Zrobiłam dokładnie 20 oczek łańcuszka i teraz uwaga, uwaga, odwracamy ten łańcuszek i przyglądamy się, jak łańcuszek wygląda z drugiej strony. Łańcuszek z drugiej strony ma takie poprzeczne pętelki. I teraz będziemy się wbijać na początek właśnie w te poprzeczne pętelki. Dzięki czemu po drugiej stronie łańcuszka będziemy się wbijać pod całe oczka i nie będzie widać żadnej przerwy. Tak będzie wyglądał obrobiony łańcuszek, zobaczcie, idealnie. Jeżeli pracujemy normalnie w łańcuszku, wbijając się pod oczka, to po przerobieniu pierwszego rzędu i po drugiej stronie łańcuszka powstają nam dosyć szerokie dziurki. A tutaj zobaczcie, jak to pierwsze okrążenie, ten pierwszy rząd jest ciasno zrobione. Nie ma żadnych dziurek, a przy tego typu ubraniu, no to jest bardzo istotne, żeby nam nic tam nie prześwitywało, prawda? Zatem jedno oczko łańcuszka dodatkowe na przejście do następnego rzędu i obracamy nasz łańcuszek i teraz wbijamy się przy drugim oczku w tą tylną pętelkę, tutaj, robiąc pierwszy półsłupek. Następne oczko, znowu ta wystająca pętelka z tyłu pod łańcuszkiem, półsłupek. I tak pracujemy. To będzie szło wolno. To jest normalne, że to będzie szło wolno. Obrabiamy tymi półsłupkami cały łańcuszek aż do końca, aż dojdziemy do tej naszej pętelki początkowej, o której wspominałam, żeby jej za mocno nie zaciągać. Ostatnie oczko przede mną, ostatnia ta poprzeczna pętelka, bo już następne oczko to jest pętla początkowa. Jeżeli chodzi o liczbę półsłupków, jak zrobimy jedno dodatkowe oczko tutaj na to przejście do półsłupków, to półsłupków na prostej drodze powinno być dokładnie o jeden mniej niż oczek łańcuszka, bo ostatnie oczko łańcuszka to jest właśnie to i tutaj robimy teraz 3 półsłupki. Wbijamy się normalnie pod pętelkę, uważamy, żeby nam się nie rozplątało, przytrzymujemy sobie tę wolną końcóweczkę, ona się tutaj rozszerza, robimy 3 półsłupki i teraz zaciągamy tę wolną końcówkę, żeby nam się wszystko maksymalnie zamknęło. I zobaczcie, co się stało przez to, że robiliśmy półsłupki pod te tylne pętelki. Teraz mamy po tej stronie łańcuszka dostępne piękne całe oczka, całe literki V. I po drugiej stronie łańcuszka pod całe oczka wbijamy się, robiąc półsłupki po drugiej stronie. Od razu prowadzimy sobie na szydełko również tę końcówkę, żeby ona nam się pięknie wrobiła, żeby nie trzeba było jej chować później. Robimy półsłupki dokładnie po drugiej stronie półsłupków z drugiej strony. Też wyjdzie ich dokładnie 19 w moim przypadku, a w przypadku dużego topu tutaj miałam 49 półsłupków po jednej stronie, 3 na zaokrąglenie i 49 po drugiej stronie. Pracujemy do końca rzędu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj żadnych dziureczek nie ma. Idealny ściek, który nie będzie przebijał. Zbliżam się już do końca rzędu, ale jeszcze zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy. Dla wygody i dla bezpieczeństwa, jak będziemy tutaj robić 3 półsłupki na tym zaokrągleniu, to na drugi z tych 3 półsłupków zakładamy znacznik po to, żeby nam się nie pomyliło, gdzie jest środkowe oczko z tych 3.
Jeszcze 2 oczka do końca mi zostały. Robię 2 ostatnie półsłupki i teraz tak, jak wygląda cały ścieg? Cały ścieg wygląda tak, że to co teraz zrobiliśmy, czyli po jednej stronie łańcuszka półsłupki, zaokrąglenie i po drugiej stronie łańcuszka półsłupki, traktujemy to jako jeden rząd, czy jedno okrążenie, no ale to nie są okrążenia, tylko pracujemy mimo wszystko w rzędach, więc jest to jeden rząd. I cały ścieg tego naszego topu to będą na zmianę 2 rzędy półsłupków, 2 rzędy słupków. Zatem teraz mamy zrobiony pierwszy rząd półsłupków, robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę i robimy drugi rząd półsłupków. W rzędach z półsłupkami na zaokrągleniu, czyli w środkowym oczku, w moim przypadku teraz będzie to drugie z 3 półsłupków zrobionych na zaokrągleniu, robimy 3 półsłupki. Czyli tutaj zawsze na tym zaokrągleniu 3 półsłupki. Zawracamy. Mamy zrobione oczko łańcuszka zrobione na obrót. Tego oczka oczywiście tutaj nie liczymy, tylko wbijamy się w oczko następne. Normalnie pracując już teraz półsłupkami pod całe oczko. Podążamy prostą drogą aż do znacznika. Kto też zapomniał albo nie potrzebuje, albo znacznika nie ma, no to podążamy aż dojdziemy do najbardziej wysuniętego oczka, czyli drugiego z 3 półsłupków na zaokrągleniu i tam się spotykamy. Przedostatnie oczko przed znacznikiem, 1 półsłupek i teraz jak dojdziemy do oczka ze znacznikiem, znacznik ściągamy i robimy w tym samym oczku 3 półsłupki i tym razem już nie zapomnę, żeby na drugie oczko z tych 3, czyli na drugi półsłupek z tych 3, które zrobiłam w tej chwili, tu jest pierwszy, drugi, trzeci, żeby na drugi znowu założyć znacznik, żeby mi było łatwo rozpoznać, gdzie jest to szczytowe oczko. Przechodzę już na drugą stronę teraz naszego łańcuszka, obrabiam półsłupkami do końca i na końcu rzędu się spotykamy. Ostatnie 2 półsłupki przede mną. I tak jak wspomniałam, ja będę tutaj Wam pokazywać ścieg cały na takiej mniejszej próbce, ale jak już będziecie sobie planować ostateczny rozmiar łańcuszka początkowego, to właśnie taką próbkę jak teraz musicie sobie wykonać. Przynajmniej 2 rzędy półsłupkami obrabiamy. Teraz ta część jest tutaj bardzo mało elastyczna, jest dosyć sztywna i to, ile centymetrów teraz osiągnęłyście, zakładając 20 oczek łańcuszka na początek, to jest Wasza próbka, na podstawie której sobie przeliczacie liczbę oczek łańcuszka początkowego. Jak po zmierzeniu siebie stwierdziłyście, że na przykład chcecie, żeby Wasz top miał od centralnego punktu biustu do dołu, dajmy na to 30 cm czy 25 cm. Ja Wam to zaraz pokażę, jak to się przelicza. Bierzemy sobie centymetr krawiecki. Pamiętamy, że już jesteśmy my obmierzone, tak? My już wiemy, jaki długi ten top chcemy mieć. Przykładamy sobie tutaj i mierzymy ten środkowy łańcuszek. Czyli nie do samego końca, bo tutaj już mamy obrobione 2 rzędy, tylko tutaj łańcuszek środkowy. U mnie to jest 9 cm, więc bierzemy karteczkę i mamy 9 cm. Mamy, zaczynając od 20 oczek łańcuszka. A ja chcę, żeby od dołu do biustu mój top miał 25 cm. Pamiętamy, że to nie jest cała wysokość topu, bo jest jeszcze górna część miseczki i jest jeszcze ramionczko, więc mierzymy sobie od centralnego punktu biustu, że tak powiem, każdy z nas wie, o czym mówię. Teraz kalkulator w dłoń i liczymy. 25, jak na matematyce, tutaj mamy x, czyli to razy to podzielone przez to. W moim przypadku to będzie 25 razy 20 podzielone na 9. To jest 55,55 i tak dalej u mnie oczek łańcuszka, czyli ja bym nabrała 55 oczek dokładnie, jeśli chciałabym mieć 25 cm. Ja sobie zrobiłam na troszeczkę mniej, nabierając 50 oczek łańcuszka na początek i w zupełności mi to wystarczy. Wy sobie przeliczacie,
po swojemu. A teraz już wracamy do ściegu. Ja nadal będę pracowała na tej mojej małej próbce, natomiast Wy możecie już sobie w tej chwili tak naprawdę tę próbkę przeliczyć, spróć, zacząć łańcuszek odpowiedniej długości, żeby nie robić no, całego ściegu i później, żeby nie trzeba było aż tyle pruć i zaczynać. Natomiast ja pracuję na tej mniejszej części, bo jedyna różnica to będzie ilości półsłupków na tej prostej drodze. Zrobiłam teraz 2 oczka łańcuszka na obrót, obracam robótkę i rozpoczynam rząd słupków. 2 oczka łańcuszka na obrót pomijam, bo to są, tak jak sama nazwa wskazuje, tylko i wyłącznie oczka na obrót, narzut nitki na szydełko i wbijamy się w trzecie oczko, licząc od szydełka, czyli w pierwsze prawidłowe oczko tego rzędu i robimy tym razem słupek. Pracujemy po jednym słupku w każde kolejne oczko, aż do oczka ze znacznikiem, czyli do oczka środkowego z trójki półsłupków z poprzedniego rzędu. W rzędzie ze słupkami w centralnym oczku robimy 5 słupków, czyli w rzędach z półsłupkami będziemy robić 3 półsłupki, natomiast w rzędach ze słupkami w centralnym oczku robimy 5 słupków dokładnie. Zresztą spotkajmy się w miejscu ze znacznikiem i ja to Wam pokażę. Ostatnie oczko przed znacznikiem to jeden zwykły słupek. Teraz ściągamy znacznik i tak jak wspomniałam, w oczku ze znacznikiem robimy 5 słupków, oznaczamy środkowy, czyli oznaczamy trzeci. Teraz zrobiłam drugi, robię trzeci, zakładam znacznik i jeszcze 2, mam 5 słupków w tym centralnym oczku, następnie przechodzę do kolejnych oczek normalnie słupkami. I co zrobimy teraz? Do końca rzędu słupki. 2 oczka łańcuszka obrót, słupki w drugą stronę. Tak jak wspomniałam, 2 rzędy półsłupków, czyli półsłupki raz, półsłupki 2. Następnie 2 rzędy słupków. Rząd słupków zaczynamy od 2 oczek łańcuszka. I będą słupki raz, słupki 2. Czyli zrobimy drugi rząd słupków w drugą stronę. Również w oczku ze znacznikiem zrobimy 5 słupków, z których trzeci oznaczymy. Następnie oczko łańcuszka, jedno oczko łańcuszka obrót i robimy półsłupki. W oczku ze znacznikiem zrobimy te półsłupki 3 i półsłupki w drugą stronę. Oczko łańcuszka obrót, półsłupki w drugą stronę. W oczku ze znacznikiem, czyli w drugim z 3, zrobimy znowu 3 półsłupki i tutaj będziemy. I znowu słupki, i znowu półsłupki. I kochani, z tego nam powstanie taki wzór. Jeżeli chodzi o tę część, to nie ma być tutaj płaska część. My chcemy, żeby nam ten top dobrze leżał, więc on jest tutaj wklęsły, tu gdzie ma być, żeby nasze wypukłości pomieścił i żeby dobrze na nich leżał. Widać, jak prezentuje się ten ścieg. Na zmianę są robione 2 rzędy słupków, 2 rzędy półsłupków, 2 rzędy słupków, 2 rzędy półsłupków. Mniej więcej powiedziałam, ile trzeba robić tych rzędów, jak to sobie przymierzyć, żeby tutaj ta szerokość była ok. Resztę nadrobimy po prostu robiąc plecy. Raczej chcemy zrobić tak, żeby te 2 zrobione części prosto nam się tutaj pięknie zszywały. Więc układamy w ten sposób, żeby tutaj nam leżało wygodnie w biuście, a jednocześnie ta część, żeby lądowała nam dokładnie w połowie ciała, czyli kierowała się tutaj w stronę pępka. Jeżeli pępek tutaj, a ta bluzka dopiero tutaj, to robimy więcej rzędów, bo chcemy, żeby to ładnie wszystko nam leżało. Jak zrobimy jeden panel, obcinamy nitkę, robimy drugi. U mnie akurat wyszło w ten sposób, że taki jeden panel, który już mi pasuje i już jest gotowy, to pożarł dokładnie jeden moteczek włóczki. Zresztą informacje o ilości włóczki na top zostawiam Wam w opisie. Pruję moją próbeczkę i robię drugi panel identyczny jak ten, który już zrobiłam i wtedy się spotkamy, pokażę Wam, jak oba panele łączymy, jak robimy plecki i jak robimy ramionczka.
Ja już moje dwie części skończyłam. Tak jak wspomniałam, na każdy z tych paneli tak naprawdę prawie, że jeden moteczek włóczki zszedł. I jak widzicie, ja sobie nie obcięłam tej włóczki, ponieważ zarówno z jednego, jak i z drugiego, tutaj z drugiej tej końcówki będę jeszcze korzystała. Zakończyłam na rzędzie półsłupków i zrobiłam tylko jeden rząd półsłupków po to, żeby teraz tutaj tą włóczką, która wylądowała pomiędzy, bo układamy sobie równo, patrzymy, żeby te same strony tutaj były. Łatwo to rozpoznać, no bo po prostu jak tutaj po prawej stronie Wam się kończy włóczka, no to tutaj też ma się kończyć po prawej stronie i oczywiście liczymy sobie rzędy. Więc ja teraz sobie tę włóczkę trochę obetnę, żeby nie była aż taka długa i wzdłuż tutaj będę zszywać. Jeżeli macie taką możliwość, bo robicie top dla siebie, to najlepiej na początek zapiąć sobie tutaj kilkoma znacznikami i wtedy do siebie przyłożyć, żeby zobaczyć, jak głęboki będzie dekolt i jaki głęboki chcecie mieć. Maksymalnie zszyć można prawie na poziomie, jak tutaj się zaczyna, ale to troszeczkę będzie za bardzo, bo nam się będzie zbiegało do środka, więc odrobinę niżej niż mamy ten początkowy łańcuszek można sobie spiąć, żeby na pewno wychodziło oczko do oczka i teraz będziemy robić zszywanie. Metody zszywania możecie wybrać dowolną. Ja będę zszywała taką metodą, jak łączę czasami magiczne, nie magiczne, tylko babcine kwadraty, czyli wbijam się w oczka w ten sposób, po jednej i po drugiej stronie. To jest, no nie da się ukryć, że dosyć długo się w ten sposób zszywa. Ale efekt jest tego wart. I teraz druga strona tak samo. Otwieramy sobie, żeby widzieć dobrze, gdzie jest ten nasz ściek. Przeszywamy. Można zszywać oczywiście też przy pomocy szydełka. Można zszywać oczko do oczka igłą. Nie ma to żadnego znaczenia, ale to jest szycie najbardziej. To, co ja teraz pokazuję, to jest przeszycie, które będzie najmniej widoczne. Zszywamy tak wysoko, tak jak wspomniałam, tak jak chcemy, tak jak nam pasuje i wtedy się spotykamy, pokażę, co robimy dalej. Kiedy już sobie zszyjemy tak mniej więcej, to moja propozycja jest taka, żebyście sobie nie obcinały tej włóczki jeszcze. Można ją tu jakoś wmanewrować, zawiązać na kokardkę, żeby nam nie przeszkadzała, ponieważ po zszyciu całości i po zrobieniu oczywiście plecków również, może się okazać, że na przykład my tam chcemy mieć głębszy dekolt albo właśnie płytszy dekolt, więc lepiej sobie tę nitkę zostawić i dekolt dopasować na sam koniec. Ja sobie tu jakąś taką mini kokardeczkę zrobię, żeby mi nie przeszkadzało i niech to sobie tak czeka, aż do samego końca robótki i ja wtedy zdecyduję, czy ten dekolt jest ok, czy chcę go spróć troszeczkę, żeby był głębszy, czy chcę właśnie robić dalej. Natomiast teraz zabieramy się za plecy i będzie to ekstremalnie łatwe, ponieważ tu mamy nadal, tak jak wspomniałam, nieobciętą włóczkę i teraz tak, planujemy sobie znowu nie aż może do samego tutaj oczka, gdzie jest początek, tylko troszeczkę niżej. Jak sobie tak rozpłaszczymy ten top, to tu, gdzie mniej więcej idzie rzeczywiście prosto, zanim mocno zaczyna skręcać, na przykład w moim przypadku gdzieś tu, powinnam mieć znacznik, ale nigdzie tutaj nie mam w okolicy, dotąd mniej więcej będę robiła plecy. I te plecy robię w bardzo łatwy sposób, ponieważ po prostu wracam w tym miejscu, tu gdzie nie obcięłam włóczki. Pamiętam, że był zrobiony jeden rząd półsłupków, więc ja teraz robię drugi rząd półsłupków, aż do miejsca, które sobie oznaczyłam.
i będą wtedy 2 rzędy półsłupków, tak? Tu pierwszy i będzie teraz drugi. Więc zrobię 2 oczka łańcuszka nawrót i zrobię rząd słupków. 2 oczka łańcuszka nawrót i zrobię drugi rząd słupków. Potem 1 oczko łańcuszka nawrót, rząd półsłupków, 1 oczko łańcuszka nawrót, rząd półsłupków. Dzięki czemu całość i plecy również będzie wyglądała identycznie jak ten ściek, który jest tutaj. I będzie to wszystko bardzo ładnie leżało, będzie bardzo symetryczne. Zatem myślę, że z tym sobie poradzimy bez problemu. Zrobiłam oczko łańcuszka, obracam, robię półsłupki. Tu będzie ostatni półsłupek, 2 oczka łańcuszka obracam i zrobię słupki w drugą stronę. I będzie, moje plecki będą miały właśnie tę szerokość. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Jak daleko robimy? Tak, żeby naokoło, dotąd można sobie przypiąć tutaj, na przykład jak już ten prostokąt z tyłu będzie większy, przypiąć sobie z 3-4 znacznikami i po prostu przymierzyć, czy jest wygodnie. Robimy do tego momentu, aż będzie nam wygodniej. Jeżeli chcemy luźniej, robimy większy ten prostokąt z tyłu. Jeżeli chcemy, żeby to bardziej przylegało, robimy mniejszy. I myślę, że już wtedy się spotykamy, bo pozostaną nam do zrobienia tylko i wyłącznie ramionczka. Przyjrzyjmy się, jak to teraz wygląda. Aż dziw bierze, że to już jest prawie koniec bluzeczki. Mam tutaj długi prostokąt. Zobaczcie, że nie ma kompletnie przejścia między częścią przodu a częścią tyłu. Więc teraz dobrze jest sobie oczywiście zostawić znowu końcówkę. Składamy sobie. I teraz tak, w zależności od tego, czy zakończyliśmy na górze, czy zakończyliśmy na dole, no to albo musimy sobie policzyć oczka na drugiej stronie, albo tego nie musimy robić. Ja muszę, bo zakończyłam na górze. Jeżeli robicie od dołu, no to robicie oczko do oczka i liczenie nie jest Wam potrzebne. Jeżeli chodzi o metodę zszywania, to zszywamy tak samo jak tutaj, czyli taką metodą niewidoczną. Można oczywiście również zszyć oczkami ścisłymi, szydełkiem, można zszyć na okrętkę i wywinąć na prawą stronę. Metoda zszywania jest absolutnie dowolna. Już troszeczkę widać. Zatem zszywam i za chwilę się spotykamy. Zszywanie zakończone. Robię tutaj jeszcze takie ostatnie przyszycie. I teraz, ponieważ ten brzeg sam bluzeczki wydaje mi się taki niedokończony, to ja sobie wracam do szydełka. Będę musiała tutaj dowiązać, rozpocząć nowy kłębek, ale nic nie szkodzi. Obrabiam sobie sam dół półsłupkami. Żeby teraz zacząć po tym zszywaniu, to wbijam się szydełkiem gdzieś tutaj blisko, gdzie mam włóczkę i robię półsłupki w ten sposób, że w miejscu, gdzie mam słupek, na jeden słupek robię 2 półsłupki. Zobaczcie, wbijam się pod cały słupek, można się wbijać również pod nitki gdzieś tam w środku. Natomiast tu, gdzie będę miała rzędy półsłupków, no to na jeden rząd półsłupków robię również 1 półsłupek. Przy okazji sobie końcóweczkę, którą tutaj mam, sobie przy okazji wplatam. Jeżeli po jakimś czasie zobaczycie, że jest na przykład tutaj coś się ścieśnia, to dodajemy po prostu więcej półsłupków. Gdzieś tam pomiędzy nitkami więcej półsłupków i będzie dobrze. Obrabiamy sobie całość naokoło i wtedy już pozostaną tylko i wyłącznie ramiona. Cały brzeg obrobiony, zamknęłam oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Teraz już mogę obciąć włóczkę. Zaciągamy i ta końcówka pozostaje do schowania. Spójrzmy, jak teraz wygląda nasz topik. Mamy już co przymierzać. Przymierzamy i możemy sobie zakończyć dekolt, bo już będziemy wiedzieć, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, czy mamy zrobić niżej, czy wyżej. Brzeg ładnie wykończony, bardziej estetycznie to wygląda, więc pora na ramionczka. Pokażę Wam jedno ramionczko. Oczywiście można robić różnymi metodami. Ja będę robić metodą tunezyjską z 3 oczek. Bardzo mi się podoba efekt, jaki
wtedy osiągamy, a Wy możecie sobie zrobić półsłupkami, jeżeli nie macie ochoty. I teraz tak, możemy zacząć ramionczko albo tutaj w tej dziurce, albo możemy robić normalnie w oczkach. Ja będę robiła normalnie w oczkach, więc planuję sobie 3 kolejne oczka, takie najbardziej szczytowe przy ramionczku. Wbijam się pod to z prawej strony i przekładam włóczkę, żeby rozpocząć. Następnie wbijam się pod drugie oczko, pobieram włóczkę i wyciągam. Mam 2 oczka. Wbijam się w trzecie oczko, pobieram i wyciągam. I będę robiła ramionczko metodą tunezyjską na bazie 3 oczek. Kiedy mamy 3 oczka na szydełku, to zdejmujemy je z szydełka w następujący sposób. Pobieramy włóczkę, przeciągamy przez pierwsze oczko. Pobieramy włóczkę, przeciągamy przez 2 oczka. Raz, 2. Pobieramy włóczkę, przeciągamy znowu przez 2 oczka. Raz, 2. Tutaj oczywiście nam się to rozluźnia, bo mamy tę końcówkę, ona później będzie do schowania. I mamy teraz jedną pętelkę na szydełku. I w metodzie tunezyjskiej, jeżeli już widziałyście, ja mam na kanale nawet całą playlistę z szydełkowaniem tunezyjskim, to wyglądać będzie tak, jakby było robione na drutach. Metoda tunezyjska polega na tym, że w jednym rzędzie nabieramy oczka na szydełko, a w drugim ściągamy oczka z szydełka. I teraz tak, nabierać będziemy, tu musimy się wbić, zobaczcie, oczko nam się układa tak, że widzimy tylko lewą nóżkę oczka i lewą nóżkę oczka tutaj. I musimy się wbić tutaj w środek, gdzie jest ta nóżka. Możemy sobie rozszerzyć i zobaczyć, że prawa nóżka jest tutaj pod spodem schowana. Więc musimy się wbić tutaj w środek tego oczka. Pobieramy włóczkę, przeciągamy i zobaczcie, co się stało. Przez to pobranie i wyciągnięcie ta prawa nóżka wyszła do przodu, dzięki czemu stworzyła się tutaj ładna literka V. I jeżeli chodzi o oczko brzegowe, to się wbijamy pod tę lewą nóżkę i pod pętelkę boczną. Tak to wygląda z boku. Tutaj są 2 nitki takie, które się, 2 nitki brzegowe. Wbijamy się w ten sposób i też pobieramy, wyciągamy i zobaczcie, wydarzyło się to samo, czyli tutaj lewa nóżka oczka jest, a prawa nóżka wyszła. I wygląda to, jakbyśmy miały 3 oczka zrobione na drutach. Druga połowa, że tak powiem, rzędu, czyli ściągamy oczka z szydełka. Pobieramy, przerabiamy przez pierwszą, pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. I znowu, tutaj znowu mamy lewą nóżkę oczka, prawa jest troszeczkę gdzieś tam pod spodem. Wbijamy się tu pomiędzy te nóżki. Wbijamy się, pobieramy, wyciągamy i znowu prawa nóżka nam pięknie tutaj wyszła. I wbijamy się pod lewą nóżkę ostatniego oczka i pod oczko brzegowe pobieramy, wyciągamy. I znowu mamy 3 nitki na szydełku. Pobieramy przez jedną, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. I tak pracujemy cały czas, robiąc kolejne rzędy. Myślę, że to będzie bardzo estetyczne ramionczko, takie właśnie wyglądające trochę jak robione na drutach. Na koniec myślę, że kończymy w momencie, kiedy mamy, tak jak teraz, 3 oczka na szydełku. Tak, w tym momencie zakończymy i do drugiej strony tutaj te 3 oczka po prostu obetniemy włóczkę, założymy ją na igłę i przy pomocy igły połączymy każde z oczek z rządkami z drugiej strony, przyszyjemy sobie to ramionczko. Jeżeli chodzi o jego długość, no to już musimy przymierzyć na siebie, bo to wszystko zależy od tego, jak chcemy, żeby nam ten top leżał. Po zakończeniu robimy drugie ramionczko. Myślę, że z tym i nawet z przyszyciem już sobie poradzicie, bo to trzeba po prostu przymierzyć, zaznaczyć sobie miejsce przyszycia, a później, tak jak ja mam tu w tej chwili, po prostu ściągamy włóczka na igłę, przeciągamy pod pierwszą pętelkę, zszywamy tutaj, przeciągamy pod drugą pętelkę, przyszywamy tutaj przez trzecią, przyszywamy i w ten sposób nasz top
będzie tak naprawdę gotowy, więc ja już Was zapraszam na podsumowanie. Mój top prezentuje się tak. Na modelce, na manekinie myślę, że wygląda spoko, a na ciele prezentuje się absolutnie idealnie. Ja go sobie przed chwilą przymierzałam i myślę, że to jest w końcu taki idealny top na lato, który można spokojnie zakładać jak bikini na plażę. W końcu taki mam, jestem z niego bardzo dumna. Gorąco polecam Wam ten wzór, bo myślę, że z tym tłumaczeniem, które Wam przedstawiłam, naprawdę na dowolny rozmiar jesteście w stanie sobie taki idealnie leżący, podkreślający sylwetkę topik zrobić. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Polecam gorąco również włóczkę Orisa, która na nasze przeróżne letnie projekty będzie doskonała. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wspólne, bardzo udane, myślę, szydełkowanie. No i co? Widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!